Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego nowego vlogu. To już drugi odcinek, w którym pokażę Wam, w jaki sposób będzie chłodzony komputer dla Filipa. Na początku filmu pokażę Wam DistroPlate, które w komputerze Filipa będzie pełniło funkcję rezerwuaru i będzie rozprowadzało ciecz po całym układzie customowym. Teraz szybkie rozpakowanie pudełka, a w pudełku możemy znaleźć krótką obrazkową instrukcję montażu, pudełko oraz woreczek, w którym znajdziemy śruby montażowe, które umożliwią nam montaż tego distro na różnych elementach w naszym komputerze. Mamy także krótki kabelek, przejściówkę ze złącza, które wymyśliła firma AlphaCool do złącza ARGB umożliwiającego podłączenie oświetlenia DistroPlate do płyty głównej lub do huba oświetlenia ARGB. Teraz czas na distro. Miałem już takie cacka od firmy AlphaCool, ale znacznie większe. To distro jest małe. Jeśli w Waszych głowach pojawia się pytanie, ile to cacko kosztuje, to już Wam mówię. Wersję bez pompy można już kupić za około 500 zł. Ten, który widzicie właśnie na filmie, kosztuje około 730 zł, ponieważ został zakupiony wraz z pompą. Na pewno zaletą tego rezerwuaru jest jego wielkość, a tak naprawdę małość. Jego wymiary to 140 mm na 145 mm i 62 mm grubości. Distro posiada tylko 4 otwory o rozmiarze G1/4 cala. Jak widzicie, mamy port, za pomocą którego możemy uzupełnić płyn chłodzący, port, z którego płyn wychodzi do układu customowego i port, do którego płyn chłodzący z układu customowego musi wrócić. Mamy jeszcze z boku distro port, za pomocą którego możemy spuścić z distro płyn chłodzący. Z powodu ilości portów, jakie posiadamy, to distro oferuje nam połączenie jak przy standardowym rezerwuarze tubowym. To znaczy, aby połączyć różne elementy w naszym układzie customowym, wychodzimy rurką z distro i lecimy po kolei od urządzenia do urządzenia, łącząc te elementy szeregowo i na końcu wchodzimy rurką do distro do portu IN. Jak widzicie, dołączona do distro pompa nieco odstaje i posiada dwa przewody. Jednym z nich jest standardowy przewód PWM, za pomocą którego sterujemy obrotami pompy, oraz przewód SATA służący do zasilania pompy. Z obudowy distro wychodzi jeszcze jeden przewód, który łącząc ze wspomnianym wcześniej przewodem od firmy AlphaCool umożliwia nam podłączenie distro do złącza ARGB. Parę informacji technicznych. Distro pomieści około 130 ml płynu chłodzącego, maksymalna temperatura cieczy to 60 stopni Celsjusza, waga distro to 1120 g, distro wykonane jest z akrylu. Jeśli chodzi o pompę, zakres obrotów pompy to od 2500 do 4500 obrotów na minutę. Pompa powinna być zasilona napięciem w zakresie od 8 do 13 V i pobiera 14 W mocy. Maksymalny przepływ cieczy to 340 litrów na godzinę, a maksymalna wysokość pompowanej cieczy to 4,25 m. Długość przewodu zasilającego pompę oraz przewodu sterującego obrotami PWM to 48 cm. Całe DistroPlate prezentuje się, jak widzicie, zacnie. W nowo budowanym komputerze dla Filipa znajdzie się także chłodnica o rozmiarze 420 mm i grubości 30 mm, ale o niej nie będę Wam tutaj nic mówił, ponieważ to standardowa chłodnica miedziana, także od firmy AlphaCool. Chciałbym Wam pokazać teraz blok wodny na procesor, ponieważ jest trochę nietypowy, a mówiąc nietypowy mam na myśli kolor bloku wodnego. Komputer, który buduję, będzie buildem biało-czarnym, obudowa będzie czarna, natomiast płyta główna, jak i blok wodny będą w kolorze białym. Teraz na filmie widzicie blok wodny firmy AlphaCool, model Core One Aurora White. Bardzo ładny blok, jego waga to 500 g, jest masywny i ładnie zbudowany z delikatnymi brzegowymi liniami z chromu. Ale na początku pudełko i jego zawartość, a znajdziemy tutaj oprócz bloku wodnego także woreczek, a w nim różnego rodzaju elementy montażowe, za pomocą których blok wodny możemy zamontować na soketach firmy AMD, jak i firmy Intel. I tak, jeśli chodzi o AMD, to blok wodny możemy zamontować na sokecie AM4 i AM5. A jeśli chodzi o firmę Intel, to ten blok wodny możemy zamontować na sokecie LGA 1700 i LGA 1851. W woreczku znajduje się także przewód, przejściówka od firmy AlphaCool, który umożliwia nam podłączenie bloku wodnego, dokładnie jego podświetlenia, do złącza ARGB płyty głównej. Blok wodny posiada dwa otwory o gwincie G1/4 cala, jeden otwór opisany jako IN i drugi opisany jako OUT. Maksymalne ciśnienie tego bloku to 0,8 bara, podstawa bloku wodnego zbudowana jest z miedzi niklowanej, a obudowa bloku wykonana jest z mosiądzu. Dla tych, którzy lubią podświetlenie, blok wodny posiada 18 diod LED ARGB.
Tutaj dodam jeszcze, że w woreczku na początku filmu widzieliście na pewno duży backplate. Ten element potrzebny nam jest do montażu tego bloku wodnego na płytach głównych pod procesory firmy Intel. Jeśli chodzi o płyty pod procesory firmy AMD, blok wodny montujemy na backplate, który dostarczony jest z płytą główną. Teraz na grafice widzicie opis portów bloku wodnego. Jest to ważne, ponieważ podczas połączenia nie możemy tego sobie pomylić. Na koniec cena tego bloku. Ten blok wodny można kupić już za około 560 zł. Na filmie, na którym będę składał komputer krok po kroku, pokażę Wam, jak wygląda montaż tego bloku wodnego na procesorze. Natomiast teraz nie mogę tego zrobić, ponieważ komputer, który buduję, jest prezentem i Filip na razie nie może go zobaczyć. Jak widzicie, ten blok wodny jest ładny, widziałem już kilka, a ten bardzo mi się podoba. Zbliżyliśmy się już do końca filmu, więc bardzo wszystkim dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dziękuję także za lajki i za subskrypcję, a na koniec dodam, że film ten nie jest reklamą produktów, które widzieliście. Wszystko, co tutaj pokazałem, zakupiłem sam. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!